Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik. Dawno nie nagrywałem w sumie jakiejś takiej większej serii filmików, także czas troszeczkę ponagrywać, odpocząć od live'ów i chciałem wam pokazać paczuszkę Solixa. Taka pierdoła w sumie zakupiona. 4 sztuki słuchawek, Jabry, czy jak to tam się nazywa. I już wam pokazuję mniej więcej jak to na zdjęciu wyglądało na Olilixie, bo zrobiłem sobie jeszcze zawczasu screenshota. Słuchajcie, takie jakieś słuchaweczki. Tutaj nie wiem, postaram się gdzieś jakiś ten opis pokazać chyba. Będzie jeszcze też zrobiony. No, gąbki są jeszcze w jakimś w miarę znośnym stanie. Słuchajcie, opis to jest zestaw 4 sztuk uszkodzonych, używanych słuchawek Jabra. 2 razy Jabra Evolve 40, 2 razy Jabra Evolve 20. Każda para ma uszkodzony mikrofon, zniekształca dźwięk lub nie działa wcale. Słuchawki działają poprawnie, także to jest taki jedyny pozytywny plusik, czyli można by teoretycznie na nich słuchać. No i słuchajcie, no wiem, głupota, odbiło mi, nie? Ale jeżeli one będą miały dobry mikrofon, uda się te mikrofony jakoś ponaprawiać, to może spróbuję je zamienić z tymi Plantronicsami? Tak, Plantronicsami, bo aktualnie teraz, przez które mam puszczony dźwięk, to są właśnie Plantronicsy, model jakiś tam 5200 ileś, czy jakoś tak. No i generalnie tak zastanawiałem się w ogóle, czy nie poszukać sobie ewentualnie jakichś bezprzewodowych mikrofonów. Widziałem już na wielu live'ach, streamach, że dużo ludzi zaczyna na przykład używać czegoś takiego, że wiesza sobie na szyi jakiegoś mikrofona od firmy, chyba bodajże, nie wiem, DJI, tylko one są dosyć drogie. Pamiętam też, że jeszcze Mariusz z Anglii, pozdrawiam serdecznie, jeżeli będzie oglądał, zakupił kiedyś też jakieś bezprzewodowe mikrofoniki, które są o wiele tańsze niż te DJI-e, no i bardzo fajnie też było słychać dźwięk. Jeszcze jedna osoba jest, Mariusz, który chyba też prawdopodobnie używa bezprzewodowego jakiegoś mikrofonu i też jest bardzo fajny. No a dźwięk z tych Plantronicsów, co mam tutaj teraz, jak słyszycie, tak wygląda i niektórzy mówią, że za głośno, dlatego postanowiłem, że sobie zobaczę z ciekawości, jak te Jabry będą, słuchajcie, wyglądały. Tylko najpierw muszę te pudełko jakoś rozbroić, otworzyć. Jakieś pudełko mojito. No dobra, tu jest, trzeba tutaj przeciąć folijkę, tasiemkę. No i słuchajcie, zapakowane dosyć spoko. O, jakieś takie kurde te pompowane. 4 sztuki, słuchajcie, mają być. No i tak, jak to mówią, liczy się pierwsze wrażenie i powiem wam szczerze, że te Jabry bardzo ładnie wyglądają. Ten cały pałąk tutaj. Wow! Nie, szczerze mówiąc, miałem do czynienia z dużo słuchawek i niektóre były tak w takim stanie, że to normalnie patrzeć się nie dało na to, ale te Jabry, ej no spoko wyglądają. Fajny mikrofonik. Z tego co kojarzę, to te Jabry gdzieś są stosowane w jakiś, nie wiem, call center? Gąbki w ogóle w stanie idealnym. No pierwsza sztuka jakbym w ogóle ze sklepu wyciągnął, nie? Także no ciekawy jestem o co chodzi z tym mikrofonem. Porównuję sobie teraz tak wizualnie, jeżeli... O kurde, one jeszcze się tutaj ruszają. Dobra, zaraz je wyciągniemy. Ale pierwsze wrażenie pozytywne jest mega fajne. Słuchajcie, druga sztuka. Test stan. No te są chyba bardziej zużyte, widzę gąbki. Tak, te już były bardziej zużyte. Tutaj widać troszeczkę już na tym. Ale w dalszym ciągu one są w bardzo ładnym stanie. Nie wiem jaka to jest wersja. Jabra 4320, ale wyglądają legitnie, fajnie i widzę tak o, tutaj na USB-ku, czyli cały
podejrzewam mechanizm, który steruje, kontroluje tymi słuchawkami, jest gdzieś tutaj zamknięty w tym. Nie jest tak jak jest na przykład, pokażę Wam, jeżeli mi się uda tutaj wyciągnąć na wierzch. O, widać. To są słuchawki, słuchajcie, Plantronixa i one mają cały moduł tutaj dźwiękowy w tej płytce, tak? To mogę odpiąć w ogóle te słuchawki i wtedy nam normalnie jacka czteropinowego, tylko tu jest takie specyficzne dosyć złącze, że jakby pasuje do tego, a gdybym je wpiął na przykład do jakiegoś telefonu, gdzie mają też jacka, no też to powinno zadziałać. Aczkolwiek do telefonu, jak te podepnę, one są na USB-C końcówka, także telefon też je wykrywa jako urządzenie jakieś tam audio i spoko, można sobie pod telefonik podpiąć. Z tych, co teraz właśnie do Was zgadam. Dobra, ale powiem Wam tak, no pierwsze wrażenie z tymi jabrami jest mega, mega pozytywne. Wyciągam dalsze i one już bardziej przypominają mi tutaj moje znane te Plantronicsy, takie właśnie kolorki czerwono-czarne. I popatrzcie się, tutaj już jest takie coś. Czyli mamy miód, kol i plus minus. Jabra i tutaj już będzie chyba podany model. Ciekawy jestem, czy to jest 40 czy 20. HCS 016. Ok. Nie znam się na tych jabrach, także może ktoś, jeżeli więcej wie na ten temat, proszę o jakieś ciekawe informacje w komentarzu. Mamy jabrę model HC 016. W opisie było, że 20 i 40. Mówię, nie znam się, ale wyglądają też bardzo ładnie. Ogólnie ładnie to wygląda i czy mamy odpinany tutaj kabelek? Nie, nie mamy. Słuchajcie, jest tylko USB. Nie można ich na przykład wypiąć tak jak jest to w Plantronicsach, że możemy sobie je używać bez tego modułu audio. No szkoda, mogliby tak zrobić właśnie, że można by było je wypinać. Moim zdaniem było bardziej elastyczne to. No i kolejny model, taki sam. Tylko jedna rzecz. Aha, ma tutaj tam mikrofon i tutaj też ma mikrofon. I tu mamy Jabrę, słuchajcie, HC016, taka sama. Jeżeli chodzi o stan tych słuchawek, jeżeli miałbym oceniać w skali od 1 do 6, no to takie mocne, słuchajcie, 5. Naprawdę. Gąbki są w bardzo ładnym stanie. Nic tu się nie wydarzyło. No i co? Pierwsze słuchaweczki weźmy może. Wizualnie mi się wydaje, że to jest ten gorszy model tych tutaj. Gąbeczki oczywiście to trzeba będzie powyczyścić sobie jeszcze. Wiadomo, gdzieś tam usłyszałem taką informację od kogoś kiedyś, że można się nawet nieźle pozarażać, jeżeli chodzi o uszy i takie różne rzeczy. Ktoś kiedyś jakoś mi mówił, że jakaś choroba została przeniesiona właśnie tą stroną. Także trzeba to też będzie jakoś zdezynfekować. No ale powiem Wam tak, sam mikrofon w tej wersji, coś takiego. Ok. Czy można ten mikrofon jakoś wyginać? Coś tam można. No i pytanie będzie tego typu, co tu może być uszkodzone? Prawdopodobnie sam mikrofon, żeby padł, no raczej chyba nie. Wydaje mi się, że gdzieś może tutaj w środku coś się dzieje, jakieś kabelki się rozlutowały, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy jeszcze coś takiego. W sumie w sumie mógłbym je podłączyć i nawet w OBS-ie je wytestować teraz tutaj. No zaraz może sobie coś takiego przetestuję. Podłączę każdą parę i będę ją testował. I no w sumie taki teścik mógłby być tutaj też spoko, nie? Na tym filmiku. To są drugie. No ale te tu już wyglądają, nie, te są chyba o level wyżej, że tak powiem. Ładnie się to prezentuje. Sam mikrofon, gdzie tu jest? Tu mam mikrofon. Jak on chodzi w ogóle ten mikrofon? Ogólnie te słuchawki mają coś takiego, że tutaj się ten pałąk, te gąbeczki jeszcze obracają pod kątem, czyli można je sobie bardziej dopasować do głowy. Tu jest bardzo mięciutkie, tak jakby było napompowane w ogóle. No, te słuchawki naprawdę spoko wyglądają.
wyglądają te Jabry. No i sam tutaj ten moduł też jest coś takiego. Można sobie coś powyginać. Prezentuje się tak tutaj jakoś mikrofonik, z drugiej strony coś takiego, czyli w zasadzie tak jakby były dwa mikrofony w tym? Albo jeden po prostu, nie? Może mają jakiegoś noise cancellinga albo coś takiego. Nie wiem, czy jakieś są aplikacje, oprogramowanie do tych słuchawek. No te są naprawdę fajne. Fajnie to wygląda, te Jabry. Dobra, to jest jedna. Kurczę, poplątały mi się już te kable. I ostatnia para, dokładnie to samo. No ta najładniej wygląda, praktycznie widać, że jakby nie była używana po tych tutaj gąbeczkach. Czyściutkie, elegancko. No dobra, zróbmy sobie testa od tych najgorszych, moim zdaniem. Czyli od tych. Przetestuję je po kolei, wepnę się w USB-ka tutaj gdzieś i po prostu zobaczymy, czy w menadżerze tam urządzeń pokaże się jakieś urządzenie dodatkowe, jak to będzie wyglądało. I postaram się przełączyć w OBS-ie na te słuchawki, także ja robię na chwileczkę pauzę, ogarnę sobie tutaj podłączenie i lecimy z testowaniem, jak to mniej więcej działa. Słuchajcie, ja się wepnę, jak ja się wepnę do OBS-a, to po prostu bez żadnych filtrów. Zobaczymy, jak to będzie działać. No dobra, to za chwilę się widzimy. Dobra, testujemy pierwszą sztukę. Ja sobie wyczyściłem tutaj te gąbeczki izopropanolem. Mam nadzieję, że nic się im nie stanie. Słuchajcie, podłączam pierwszą sztukę. Czy będzie coś słychać, jakieś wykrycie? Okej, wow. Coś się zaświeciło. Zobaczmy sobie teraz gdzieś tam w menadżerze urządzeń, czy coś się pokazało w audio. I tak, tutaj dźwięk, Realtek, nie, tutaj nie będzie, tutaj będzie. Słuchajcie, Jabra Evolve 20 ms jest elegancko, wykryło te słuchawki. Także ja teraz w OBS-ie przełączę się tutaj gdzieś w ustawienia, dodam je jako mikrofon Plantronics i teraz tak, mikrofon, drugie urządzenie, wybierzemy sobie Jabrę, zastosuj, OK, dobra, teraz tak, ja wyłączam główne, podłączam się tymi starymi, jak widać tutaj mi dwa działają, nie wiem jak to będzie teraz słychać, ale zrobimy mute'a. No dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, ja jestem teraz na Jabrze. Założyłem je sobie na uszy i powiem tak, no jeżeli miałbym porównać je z tymi Plantronicsami, co teraz mam, to te to są takie standardowe słuchawki, niczym się nie wyróżniające, gąbkowe, no po prostu taka klasa, że tak powiem, nie wiem, poniżej średniej, można powiedzieć. Nie wiem, jak jakościowo z dźwiękiem będzie, natomiast tutaj widać, że wszystko mam jak na razie bez żadnych filtrów. Nie, mam kompresor, limiter i wtyczkę. Aha, dobra, kompresor wyłączyłem. Limiter niech sobie zostanie. Wtyczka, nie wiem co tutaj jest zarzucone, jakiś, taki ten. No dobra, zobaczymy na nagraniu. Ja sobie to jeszcze zrobię tutaj. Raz, dwa, raz, raz. Okej. Dlaczego nie słychać mnie w tych tutaj właściwości? Dobra. Tylko teraz dlaczego nie słychać mnie audio? Audio. Muszę się przełączyć chyba na tutaj we właściwościach. O, raz, raz. Dobra. Coś słabo słyszę siebie. W ogóle gdzie ja teraz słyszę? Tutaj plus tam. Dobra, nie słyszę dźwięku w słuchawkach jak gadam. To po pierwsze. Na tym odsłuchu. Aha, dobra, teraz tutaj mam, ale coś słabiutko słychać na tym odsłuchu. No dobra. Nie wiem, jakoś
Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo mnie tutaj menadżer urządzeń. Właściwie gdzie teraz tutaj znaleźć te sterowniki? To nie tutaj. To będzie gdzieś tutaj w audio. Ustawienia dźwięku. Dobra. Wszystkie urządzenia dźwiękowe. Gdzieś tutaj było Evolve. Okej, ale to nie to. Chodzi mi o ten taki mikserek. Mikser głośności. A nie, to nie to. Gdzie jest ten taki, co wyskakuje takie okienko? Dobra, to nie tutaj. O, nie, to dobrze, tutaj gdzieś było. Tylko gdzie to się klika? Tutaj. Tu. Rozpocznij test. No i co? Nie słyszę za bardzo siebie. Dobra, ja sobie puszczę chyba YouTube'a na chwilę. Dobra, funkcja głosu, co to jest? Redukuje szumy tła, aby twój głos był wyraźnie słyszany. Automatycznie. No dobra, niech będzie tak. Ale ja sobie tak puszczę YouTube'a. Czy ja w ogóle będę na tych słuchawkach słyszał jakikolwiek dźwięk? Balt TV. Słuchajcie, nie słyszę. Leci mi teraz przez tamte drugie. Aha, to w tamtych słychać. Czyli gdzieś tutaj musiałbym mikser głośności YouTube'a, czy tam Firefoxa i ustawić To żabrę. determine, O, a powerful analytical system, dobra. called in tech jargon a device graph or a household Powiem graph, tak. is responsible for everything. It's an incredibly complex system that builds Na a structure słuchawkach from our data resembling a giant spiderweb. sprawne są te In słuchawki. this virtual network, the points, called nodes by programmers, Działają are ok. various identifiers. Your Szału smart jakiegoś nie ma dźwiękowego. Po prostu to są takie zwyczajne słuchaweczki, nie? Jabry. I powiem tak, no nie wiem jak jest z głosem. Ja sobie to ocenię, wy ocenicie dopiero po nagraniu. I najpierw. Czyli co mamy? Mamy tylko limiter włączony, żeby tam gdzieś nie przekroczyło tego progu. No i delikatnie tutaj jakąś korektę na wyjściu tego dźwięku. Natomiast nie udało mi się dostać do tego tutaj takiego ustawienia, co w Windowsie się robi. Chciałbym zobaczyć, czy one mają jakiś noise cancelling, czy coś w tym stylu. Jeszcze raz spróbuję to znaleźć. I gdzie to się robiło? Dodaj urządzenie, głośność, tu nie, zaawansowane, urządzenia wyjściowe, wszystkie urządzenia, więcej ustawień dźwięku. O, tutaj. Dobra. Słuchajcie, mamy takie coś, nagrywanie, mamy tą i tutaj, o to mi chodziło. Nasłuchiwanie, poziomy, plus 6 dB jest. No i nie ma tutaj. W Plantroniksie jest bodajże tak samo. Nie ma tu jakichś takich opcji do tych słuchawek konkretnych. No i co? Powiem wam tak. Pierwsze przetestowane. Nie wiem, widać, że mikrofon działa. Tylko tutaj jakbym sobie teraz wyjście, to nie wiem dlaczego nie słyszę w słuchawkach. Na Plantroniksie może jak tutaj sobie załączę odsłuch, to mi słychać na słuchawkach. Być może jakbym miał jedne podłączone, to będzie to działać. Teraz przy dwóch parach podłączonych to jest trudniej troszeczkę to ustawić. Natomiast mikrofon widać, że reaguje, tak? Nie wiem, może ktoś miał jakiś problem. Także przy tych nic nie będę grzebał. Słuchajcie, robię pauzę, włączam drugie, czyli podłączam drugą sztukę, która sobie tutaj leży. Tą przetestuję, a potem przejdziemy do testu tych lepszych.
Dobra, druga sztuka podpięta. Słuchajcie, no na razie tak słychać. Ok, dodamy sobie tutaj malutki filterek w stylu expandera. Dobra, expander. Teraz teoretycznie podbijemy sobie troszeczkę gdzieś 6 dB. Słuchajcie, 6 dB podbicie dałem na expanderze. Tutaj zostawiam wartość 2:1. Powiem tak, najgorsze co jest przy takich słuchawkach, co przy Plantronicsu zauważyłem nieraz, że jak gadam, to słychać ten taki wydech, na przykład jak się gdzieś trafi w mikrofon i to może być troszeczkę irytujące, nie? Jeżeli tutaj nie będzie tego efektu, spróbuję teraz tylko oddychać i zobaczymy, czy on będzie wykrywał ten oddech, nie? Dopiero bardzo mocno muszę dmuchać obok mikrofonu, żeby coś tam się pojawiało. Jestem niesamowicie ciekawy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, dźwięk tutaj jest niby mikrofon stereo. Jak widać, działa cały czas ok, tak? Sam jestem mega ciekawy, jak ten dźwięk będzie odebrany, bo jeżeli się okaże, że te jabry będą lepiej mi tutaj funkcjonowały niż ten Plantronics, no to zrobimy sobie małą zmianę. Plantronicsy już są trochę zużyte, już te gąbki w ogóle na jednej w ogóle nie mam, druga już widzę schodzi, także one już się swoje wysłużyły, a były w stanie też idealnie nowym. Nie wiem, gdzie takie gąbeczki mógłbym sobie zakupić do tych Plantronicsów, żeby je odnowić, ale no powiem tak, no widzę, że tutaj dźwięk działa, jest ok. Czyli te jabry też funkcjonują. Postaram się teraz przetestować jedną funkcję mute'a. Zobaczymy, czy on będzie działał. Wciskam mute. No słuchajcie, mute działa na tym. To może być fajne, bo to można sobie gdzieś przykleić. Gdzieś do biureczka, czy tam gdzieś, tylko wciskamy sobie mute. I to jest wygodne. Nie wiem, tutaj jeszcze głośność się ustawia na maksa. Czy Windows reaguje z tym? Nie widzę tutaj, żeby coś się zmieniało. Dobra, podwójne piknięcie sugeruje, że już jest głośność na maksa. Pewnie to jak w odtwarzaniu. Dobra, testuję sobie teraz YouTube'a, czy jest dźwięk na tych słuchawkach. Oczywiście jest. Bardzo fajnie słychać dźwięk, zero zastrzeżeń, także nie wiem o co chodzi. Drugie słuchawki przetestowane. Trzeba będzie to ocenić na wideo potem, jak ten dźwięk jest odtwarzany, ale powiem wam szczerze, że tutaj na razie nie mam nic sobie do zarzucenia, że coś tutaj trzeba coś modyfikować. Nie wiem, zobaczymy. Odpinam sobie, słuchajcie, i teraz przechodzimy do tych lepszych. Słuchajcie, ja się teraz przerzucam pomiędzy tymi słuchawkami. Mam tutaj tą sztukę troszeczkę gorzej wyglądającą, aczkolwiek gąbki są i ta cała tutaj struktura jeszcze w dobrym stanie. Nie ma tragedii. Natomiast delikatnie sobie to przetrę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, no warto dbać troszeczkę o tą higienę, tak? Nie wiadomo, kto to trzymał na głowie, na jakiej głowie i tak dalej. Mikrofon też. I powiem wam tak, tutaj nie ma żadnego takiego bajeru, wszystko jest na słuchawkach, mamy 3 przyciski. Boże, myślałem, że tu jakiś napis jest DJI, a to jest, nie wiem, jakiś taki tutaj znaczek. I no te wyglądają już o wiele lepiej. Zaraz zobaczę, jak je się trzyma na głowie i powiem wam pierwsze moje odczucia. Także ja się włączam tym moim Plantronicsowym mikrofonem, no i podłączam te i zobaczymy, jak je wykryje i tak dalej, nie?
Ok. Słuchajcie, całkowicie co inny komfort pracy na tej Jabrze 40. Jakie wytłumienie. W ogóle jak one tłumią otoczenie, to jestem w szoku. Słyszę aż swój głos w głowie, jak rozmawiam przez te słuchawki. Pierwsza różnica to jest taka, że mikrofon jest po prawej stronie zamiast po lewej. No i powiem wam, że mikrofon, jak widać, działa. Nie wiem, o co chodzi. Filtry mam, słuchajcie, cały czas takie same. Expander, limiter i tak dalej. Dobra, słuchajcie, test od razu, czy działa YouTube. Od razu mówię tak, jakość dźwięku, która jest na tych słuchawkach, jest totalnie inna niż na tamtych. No i tutaj robi tą robotę wytłumienie otoczenia. Serio, to już jest klasa wyżej z tymi słuchawkami, że tak powiem. Jak dźwięk będzie tutaj odtwarzany, to nie mam pojęcia. Jeszcze wejdziemy sobie tutaj w ustawienia dźwięku, żeby sprawdzić mniej więcej jak one tam są w tych ustawieniach. Więcej ustawień dźwięku. O, dokładnie. Nagrywanie Jabra Evolve 2.40. No, powiem wam szczerze, że spoko, fajnie pasują do uszu. Na razie nie odczuwam jakiegoś zmęczenia, nosząc je na głowie, ale pewnie po jakimś live'ie 8-godzinnym będę mógł sobie wyrobić więcej na ten temat. I słuchajcie, jakie tu są właściwości. Mamy tak, tutaj nic nie ma, poziomy. Słuchajcie, poziomy na 0 dB. Spróbuję podbić. Plus 2 dB. No widzę, że już ten pasek sobie tutaj wchodzi na czerwone, ale mamy limitera, także przesterowania raczej nie powinno być. 4 dB. I powiem wam tak, mikrofon w tych słuchawkach jest jakby troszeczkę krótszy i to jest ten plusik, że nie powinno być słychać z mojej wymowy tych takich właśnie, jak nieraz nic nie mówię i potrafi się zdarzyć przy dłuższych mikrofonach, że gdzieś tam te powietrze, nie wiem, oddychając nawet nosem, takie głupie trochę, nie? Ale potrafi jakby wpłynąć na jakość tego dźwięku audio. Spróbuję teraz oddychać. No coś tam leci, ale nie wiem jak to będzie słychać. Plus 6 dB. No i ciekawy jestem jak na tych plus 6 dB będzie ten dźwięk się prezentował. Ogólnie Jabry 40, no to już są w miarę spoko słuchawki. Czy coś tu będzie przerywał ten dźwięk w mikrofonie? To się okaże. I co jest najlepsze, powiem wam, że jakość dźwięku, jeżeli chodzi o mikrofony, powinna być zawsze jak najlepsza, jeżeli streamujemy na YouTubie. Dlaczego? Bo tłumaczenie, YouTube tłumaczy nam na napisy z tego, co usłyszy, co my mówimy. Im lepszy dźwięk, im mniej zakłóceń, tym on te napisy potrafi bardziej poprawnie robić. I teraz ja się staram mówić teraz jak najdokładniej, bo to wyjdzie też wtedy na napisach i teoretycznie przełoży mi się to jeszcze na lepsze tłumaczenie dźwięku w innych językach, tak? Czyli będę mógł sobie teraz. Zresztą ja dzisiaj wrzucę 4 tłumaczenia dźwiękowe na niemiecki, chiński, rosyjski, chyba angielski domyślnie mi tłumaczy YouTube. No i zobaczymy, jak on to będzie tłumaczył, jeżeli chodzi o napisy. Dobra, te działają słuchawki. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Widzę, że mikrofon działa. No i będzie to do oceny na YouTubie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Mówię, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy są jakieś różnice w tych słuchawkach, co zamówiłem. Jeżeli będą na lepsze, to oczywiście zmienię je na lepsze, a jeżeli nie, no to zobaczymy. Na razie widzę, że tutaj ładnie to wszystko funkcjonuje. Do dopasowania jeszcze są te filtry, to jest tak na pałę teraz tutaj poustawiane. Kompresora nawet nie mam załączonego. No zobaczmy jak załączę kompresor.
Kompresor załączony. No i teraz to już widać, że ten kompresor tutaj daje trochę czadu. Wstawimy go na 0 dB, czy nawet krócej. Dobra, minus 4 dB, widzę, że już mi tak na ten czerwony nie wchodzi. W sumie można by tutaj podkręcić do 1, minus 1 dB. No i teraz zastanawiam się, jaki będzie dźwięk w wykonaniu tych słuchawek. Dobra, kompresor zostawiam sobie włączony. Sprawdźmy ciszę, czy w ogóle jest coś, jakiś szum, jak nic nie mówię. Jak widać, nie ma żadnego szumu. I to jest właśnie ta jakość audio. Słuchajcie, kiedyś pamiętam, jak zaczynałem nagrywanie na YouTubie i tak dalej z telefonów, potem na jakieś mikrofony przychodziłem, to ten dźwięk był różny i zawsze wiedziałem, że dążyć trzeba do tego, żeby dźwięk audio był jak najlepszy. Ja jestem tego zdania, że może nie być wideo, może być sam dźwięk, ale jeżeli dźwięk będzie elegancko, perfekcyjnie czysty, klarowny, to można słuchać samego dźwięku, wideo nie jest nawet potrzebne. Na drugiej pozycji stawia się wideo, potem to już są tylko takie smaczki, że tak powiem. Dobra. No całkowicie inne odczucie na tych słuchaweczkach. Także lecimy sobie jeszcze z tą drugą parą, no i się okaże, że będą wszystkie sprawne i co? I co? Jak tu żyć, panie? Jak tu kupować uszkodzone urządzenia? Ale mówię, to jest taka moja zabawa. Dobra. Pauza i lecimy z tą najlepiej wyglądającą sztuką Jabry. A jeszcze jednego nie przetestowałem. Te przyciski tutaj 3. Spróbuję, gdzieś tutaj chyba powinien być miód. Trzeba sobie za ten. To jest nawet też wygodne, bo mamy przy głowie przyciski. Słuchajcie, to chyba jest głośność po środku. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, co to jest. No i ten trzeci. Raz, dwa, trzy. Aha, to jest, tu widzę, że na Windowsie, słuchajcie, no widać, tutaj przyciski działają fajnie, bo widać, że teraz daje głośniej. Ten nie wiem, co robi. Raz, dwa. Nie wiem, tutaj miuta. Nie wiem, o co chodzi z tym środkowym. No i tu mamy ściszenie, tak? Czyli mamy głośniej, ciszej, ale po środku ten przycisk nie mam pojęcia, co robi. Tylko słychać coś takiego. No nie wiem. No dziwne, że ten miuta nie ma. Będę musiał jeszcze sobie poczytać o tej Jabrze 40, jak się tutaj na przykład wymiutować, nie? Bo to by było też przydatne, że na przykład coś, nie wiem, nie zawsze człowiek potrzebuje, żeby coś tam puszczać z mikrofonu, żeby się szybko wyłączyć. Ale nie wiem, na tą chwilę nie wiem, jak tutaj wymutować się. Dobra, idę po drugie i lecimy dalej. Okej. Jaki tu jest patent? Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, że te słuchawki Jabry tak działają, jeżeli chodzi o wymiutowanie tego dźwięku. Nie wiem, czy tutaj lepiej, czy gorzej. Trochę widzę, że jakby słabiej. Zaraz wam coś pokażę, bo to jest niesamowite rozwiązanie. Jestem w szoku. Teraz rozumiem już troszeczkę bardziej call center. Słuchajcie, ja na chwilę je ściągnę, pokażę wam, jak wygląda wymiutowanie słuchawek. Przekręcając pałąka do góry,
one się automatycznie jakby wyłączają. No niesamowite, jeszcze raz muszę sobie to wypróbować na głowie. Okej, już jestem na wizji. No, czadowe. Podobają mi się te dżabry, szczerze mówiąc. Dobra, wyłączę te tutaj moje, bo je zbierały. Ale powiem tak. Nie słychać na audio, bo audio muszę sobie tutaj wrzucić. Evolve. Dobra, i teraz będzie słychać, jak ona to mówi. Nie słychać. Ale czego? Urządzenie audio mam przecież. Jabra. No dodamy domyślne. Kurde, nie słychać. Nie wiem, czy to się nagra. Nie wiem, dlaczego tutaj nie przechwytuje mi w audio tego dźwięku, który leci przez Jabrę. Jak dam słuchawkowy Plantronics. No nie słychać. Nie mam pojęcia. Staram się teraz tutaj po prostu w audio. No dobra. Nie słychać tego. Słuchajcie, no to jest ta Jabra kolejna. Jeżeli chodzi o ustawienia, to pewnie wszystko będzie tak samo. Dajmy sobie tutaj więcej dźwięku. Nagrywanie. Właściwości. Damy sobie 2 dB, 4 dB, 6 dB. Zostawmy na 6 dB. Teraz widać, że działają chyba tak samo. Także tutaj wygląda to identycznie w ustawieniach. Ja tylko jestem ciekawy, słuchajcie, jednej rzeczy. Jak to tutaj... Dobra, teścik standardowo YouTube'a, czy jest dźwięk. B codziennie logują się do tej samej sieci w jednym domu. Powiem wam tak, dźwięk jest fantastyczny, naprawdę. Jeżeli chodzi, nie wiem jak basy, musiałbym jakąś muzykę puścić, ale jeżeli chodzi tutaj o Balda TV, jak on to mówi i tłumienie tych słuchawek całego otoczenia jest zarąbista. Wpiszmy sobie, albo dobra, nie, muzyki nie będę puszczał. Dobra, ja sobie muzykę przetestuję potem, bo po prostu pewnie mi zablokują możliwości na YouTubie, jak puszczę jakąś muzę. I powiem tak, podsumowując, więcej tutaj nie będę już grzebał przy tych słuchawkach. Wszystkie 4 sztuki widać, jakby pracują, mikrofon działa. Nie wiem, jak wygląda porównanie dźwiękowe, dopiero sobie będę to odtwarzał. Najlepiej pewnie będzie to słychać zakładając jakieś słuchawki, bo tak w telefonie to wiadomo, to tego nie odczujemy, tej różnicy dźwięku, jak te słuchawki wszystkie pracowały. No i zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy Jabra Evolve 40 ma jakieś aplikacje. Z ciekawości jeszcze wpiszę. Jabra Evolve 40 app. Czy coś oni... Ej, słuchajcie, jest. Być może tutaj będzie można pobrać jeszcze jakąś aplikację do tych słuchawek, która pozwoli na wyciągnięcie z nich jeszcze więcej. Mam nadzieję, że oprogramowanie można pobrać, czy co? Jabra Plus, Jabra Direct, Jabra Express. Słuchajcie, widać, że są jakieś jeszcze tutaj fajne, takie douszne. Jabra Sound Plus. Dobra, na razie nie kumam. Pewnie jak ktoś siedzi w takich klimatach call center, to więcej wie na ten temat. Dobra, ja zakończę i podsumuję to tym, że po prostu za 20 zł kupując te 4 sztuki słuchawek, to się nawet opłacało, biorąc pod uwagę ich stan i to, że wszystkie jak na razie działają. A jeżeli będzie dźwięk lepszy niż z Plantronicsa, z tych słuchawek, to słuchajcie, przejdę sobie może na poziom troszeczkę wyżej. Nie wiem, jak to wyjdzie dźwiękowo. Także
Nie przedłużam, kończę na dzisiaj ten filmik. Idę wrzucę na YouTube'a, napisy dodam, języki dźwiękowe i sam sobie odsłucham, jak to mniej więcej te Jabry działają. Także pozdrawiam, trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dzionka.